Cześć i witajcie w kolejnym odcinku. Ale masakra. O proszę bardzo. 10,9 10,9 dziesiątki. Masakra. 12. To będzie 8,8. Tutaj jeszcze 10,9. O! 8,8. To jest... A to jest nawet nie rdzewka. No ja pierdzielę. Ale się tu obłowie. Masakra. Brakowało mi teraz właśnie śrub takich dziesiątek, dwunastek dłuższych. To sobie naharatam. Są w ogóle tu pełno fajnych fantów jest. To jest sprzęgło. Znaczy nie ma drugiej części, ale to jest sprzęgło. Weźcie na słowo. Jakie kolanko. Kurde, przecież to są tak drogie rzeczy, że... No tylko wiadomo, kto takiego kolanka będzie używał. To inna kwestia. Chodźcie szybko sobie to obejdziemy. Czy coś doszło ciekawego, czy nie doszło, co tu się dzieje, co się nie dzieje. To są śruby tylko gorsze i jakieś łączniki. Kurde, do mostów. Żartuję. Wygląda to jak do jakiegoś mostu, czy czegoś wielkiego. Ale sypło tym złomem, super. Dziewczynę wybierać. A to? Co to za przeróbka? Jakie mieszadło ktoś wymyślił. Jak to się nagrywa? Dobrze się nagrywa. Patrzcie. Kurde. No, Polak potrafi. Dało się. Biło śmietanę, czy tam masło? Biło. Więc w czym problem? No w sumie w niczym. Sam sobie odpowiedziałem, sam się wyjaśniłem. Tutaj coś? Nie. Tutaj nic. To na dzięki. Co mamy tutaj? Znowu fotel dentystyczny? Czekajcie, to by było ten. Tak, chyba znowu fotel dentystyczny. Ach. Trochę blecharki samochodowej. Tutaj wygląda, że coś ciekawiej będzie, bo jakiś tłok tu widzę. Jakieś coś tam. Dobra, to zaraz to poprzerzucam. Kurna, kolejny samochód? Ta waga jest taka do zastanowienia się, to ją odłożę na bok. Tutaj coś. To jest ciężko, jak to ją teraz trzymam. Tutaj coś czy nic? Tu chyba nic, także idę tam grzebać i jak coś to zaraz się włączam. Tu jest fajna rzecz. Stół warsztatowy, taki robiony. Patrzcie, z takich grubych kątowników. Tutaj były szuflady wkładane, grube dechy. W ogóle on tak leży, o. Teraz wam go może pokażę inaczej, tylko tam się pan rozładuje. Nie chcę mu przeszkadzać. O, tak to wygląda. Blat gruby. Środek jeszcze grubszy. Tutaj na drzwiczki, znaczy boże, na szuflady. Grube to jak uch. Tyle, 150 kg może to ważyć. Niestety pewnie tu zostanie. A szkoda. Ktoś za niego dostał po złotówce, nawet to pewnie dostał 150 zł, a chociaż nie wiem, czy już teraz ktoś majsterkuje, żeby to sprzedać dalej. Szkoda na Oliksie. A porządny, solidny. Trochę go szkoda, no ale no, co poradzić, no? Co poradzić? Takie są prawa rynku. Patrzcie jak dziki poryły. Kurde, tu jest tyle hajsu. Ja brałem głównie. A to proszę pan później pokażę. Tylko widzicie, samo to kolanko. Tutaj zawory. Kurde, to jest wszystko, wiecie, no pełno kasy, tylko trzeba mieć pomysł, żeby coś z tym zrobić. No brać, żeby brać, no to też bez sensu. Ja i tak tam wziąłem jakieś śruby kotwicze ze 4. Zresztą to wam pokażę, nie będę wam teraz mówił. Także no masakra, ile tu wyleciało fajnych skarbów. Szkoda, że wszystko... O, to też tam mogę wziąć. Szkoda, że wszystko takie duże, ale
nie wybrzydajmy. Teraz się trafiły duże, następnym razem się znajdą krótkie i jakoś to będzie. Także tego. No, jeszcze idę zobaczyć, co tam się nie dzieje dalej w świat. Tutaj jeszcze fajna ciekawostka wykopałem. Plasma Welc CT 530. Jak to wygląda? Raczej generalnie wiadomo, że to będzie złom, ale jako ciekawostka fajna rzecz. Radiatory, kondensatory. Tyle. Tu jakaś cewka. No, widać, że to trochę gdzieś leżało, bo takie zardzewiałe. Aj, no ale tak mówię, ciekawostka, spoko rzecz. Tutaj z tyłu złomu, no z tyłu, no można powiedzieć, że z tyłu, z boku bardziej, znalazłem taki, no coś niemieckiego, coś wojskowego. Nie będę ukrywał, że nie mam pojęcia, co to jest. Z tyłu, no patrząc po oznaczeniach, jakieś potencjometry, cewki, ewidentnie coś do regulacji. Tak na szybko, bez internetu, no kojarzy mi się to z takimi jakimiś cudami do generatora prądu. Nie wiem. Tylko z drugiej strony, no trochę to bez sensu. Nie wiem. Generalnie no, wrzucę na Google i zobaczymy, co to ciekawego jest. W każdym razie i tak takie wojskowe rzeczy wezmę, nawet dla brata. Także super. Cześć i witajcie. Z racji tego, że wiem już, co to znalazłem, wiem, jak to jest cenne znalezisko i liczę na to, że ten film będzie miał dużo wyświetleń, pozwolisz, że zaproszę Cię, zajmę Ci dokładnie minutę i zaproszę Cię na mój kanał. Mam na imię Mateusz, moje hobby. Nie wiem, czy to hobby, po prostu lubię od czasu do czasu, raz, 2 razy w tygodniu wyskoczyć na złomy, zobaczyć, co tam jest ciekawego, pośmiać się, bo mamy dość fajną złomową ekipę, a przy okazji, no, różnie bywa. Niekiedy znajdzie się coś naprawdę cennego, a niekiedy nie. Wiecie, jak to jest. Różnie bywa na tych złomach. Jeśli interesuje Cię taka tematyka złomowa, serdecznie Cię zapraszam na mój kanał. Zapraszam Cię do subskrypcji, komentowania, łapek w górę. Wiadomo, to wszystko pomaga. Subskrypcje bardzo pomagają. No i też dziękuję moim 2 patronom za wsparcie. Zastanawiam się, jak nagrać tą część podsumowania. No to śruby w worku. No ale no tak, kurde, śruby w worku. No dobra, to jest jakaś kotwa, nieważne. Śruby w worku przeważnie 10-9. No są też 8-8. Dziesiątki, 12 głównie na imbusy. Chociaż nie głównie na imbusy. Mieszane, niektóre na normalną główkę mają, 6-kątną. No ale, o tutaj nawet jakaś 8 się znalazła. Trochę nakrętek się znalazło, na szczęście. Trochę chromowanych, z czego się cieszę. Znaczy chromowanych z tym kapturkiem ochronnym. Tutaj są jakieś, to będą 6, 2 długie. No fajnie jest, nie ma źle, naprawdę jest dobrze. O, to jakaś mosiężna. Nie ma co narzekać. W tych pieniądzach po 3 zł za kilogram. 3 czy 50? Nie, po 3 zł za kilogram. Tu jest 10 kg było, chyba niecałe 10 kg. Także 30 zł, czyli praktycznie kupiłem 10 kg śrub w cenie 1 kg. Bo tam gdzie ja kupuję zawsze śruby, to kosztuje 27-29 zł za kilogram śruby. Także nie ma źle. Tutaj jest jeszcze jakaś nierdzewka. No kurde, no to też jest nierdzewka. To też jest nierdzewka. No, także kurczę, no nie ma co naprawdę marudzić, jeśli chodzi o to znalezisko. Fajnie się udało wygrzebać. Niektórzy pewnie napiszą, że tam można było więcej wygrzebać. No pewnie, że można było więcej wygrzebać, ale takie wielkie śruby są dla mnie takie. Także no cóż. Tyle. Bach. Dobra. Cześć, witajcie. Może troszkę trząść, bo specjalnie nagrywam telefonem, żeby było bardziej widać to, co znalazłem, a to, co błędnie nazwałem jakimś tam częścią do agregatu prądotwórczego, czy coś takiego. Jest to radiostacja zwana Tornfu G, albo G, bo to z niemieckiego raczej będzie. Moja ma numer 939 i pochodzi z 1944 roku. Inaczej jest to nazwane plecakiem Wehrmachtu. Z tego, co wyczytałem na internecie, to używali ją głównie wojska pancerne, czy coś takiego. Pancergranate, coś takiego. Moja jest na 99% oryginalna. Zresztą po prostu musiałem się dowiedzieć, czy ktoś mógł robić replikę. Ten model w życiu nie jest repliką. Tutaj jeszcze, nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie? Szarpki. Czyli raczej nigdy nie było to otwierane. Tutaj jeszcze plomba.
No, trochę już odpada, ale jest. Tutaj tak samo jeszcze prąba. Wiadomo, że to pewnie sekcja jest do regulacji radia. No ale jest, tak? Nie znalazłem tutaj nigdzie swastyki. Chyba, że wiecie, jakby to po prostu wyczyścić, to może by się gdzieś pojawiła. Dlatego to mnie tak troszkę taki niepokój, że to może być, wiecie, jakaś po prostu replika. Tył się prezentuje, jak wam pokazać tył? Tak się prezentuje tył. O, chyba, że z tyłu by była jakaś swastyka gdzieś, o, może prędzej z tyłu. Tak się prezentuje jedna strona. Czekajcie, śruby z tornistra powypadały. Tak się prezentuje druga strona. Tutaj coś do mikrofonu. Mikrofon, coś tam. Tutaj są chyba potencjometry, bo to będzie 700 ohmów albo 70 ohmów. Nie. A nie wiem nawet. Mniejsza o to. Tak to się prezentuje. Stan, no powiem wam tak. Z tego co znalazłem na internecie, na eBayu na dzień dzisiejszy są tylko dwie wystawione. To ta jest w dużo lepszym stanie. Wiadomo, jest przede wszystkim brudna, tak? Ja jej nie czyściłem. Jedynie co to dodrapałem tutaj, żeby pokazać, który rocznik. Ta jest 40. No i wyszło, że 44, bo nie wiedziałem, czy 44 czy 41. Teraz wiem, że 44. Brakuje tutaj ja na stronie zagranicznej remote control, czyli jakby pilot. Nie wiem, podejrzewam, że tutaj coś, no nie wiem, co tam Niemcy tutaj pchali. Ta skala, właściwie potencjometr kiloherców, no to może skala bardziej do regulacji, u mnie działa mechanicznie. Tutaj tylko jest wyłamany jeden ten, a tak to w sumie ten przedni panel jest kompletny. Tutaj podejrzewam, że była jakaś antena czy coś, bo to można odkręcić. Co mam powiedzieć? Cieszę się strasznie. Przypamiętam, że przy tym silniku Gnoma do roweru stwierdziłem, że to jest znalezisko życia, no ale no ta radiostacja, no szok, panika, niedowierzanie, tak? Nigdy bym nie powiedział, że coś takiego, coś kurde, jednocześnie coś tak strasznego, bo to wiadomo, do czego to służyło, a z drugiej strony coś tak wartościowego można znaleźć na złomie. Naprawdę, i to był czysty przypadek, że ja tam z boku poszedłem, popatrzyłem sobie i stwierdziłem, że to wiecie, niemieckie to wezmę, tak? Stary, jakiś tam wojskowy, może jest coś warte, może nie. Jakbym od razu pisał ten Tor 2G, no to przecież bym chyba zwariował, tak? A tak to w domu dopiero sprawdziłem, co to jest i do czego to służy. Także naprawdę, no kurde, sami widzicie, że można trafić. Pewnie będzie z większość z pytań, co ja z tym teraz zrobię. Właśnie do końca nie wiem. Na pewno jakbym to chciał odnawiać, to na pewno tylko chyba taki nie odnowienie, tylko odświeżenie może, tak? Zmycie tego brudu, tego wszystkiego, żeby lakier oryginalny zostawić, pozostawiać plomby, ale na pewno nic większego. Zastanawiałem się nad odbudową, ale w sumie tak naprawdę no nie wiem, czy szłoby dostać, no w Polsce na pewno nie, chociaż radiostację znalazłem w Polsce, ale ciężko byłoby dostać te części, ten pilot, słuchawki, mikrofon, jakiś tam zasilacz, antenę. Wiadomo, wszystko można zrobić, tylko że ja nie jestem aż takim pasjonatem, nie ma co ukrywać. Pasjonatem takich military. Co mogę wam powiedzieć? Kurczę, zaskoczenie piękne. Zaskoczenie piękne, już pomijam wartość historyczną, ale też wartość materialną takiego znaleziska. No są dwa wystawione na eBayu. Jeden za 1850 euro, drugi coś koło tego. W Polsce nie wiedziałem, żeby to było nigdzie wystawione. No co, cieszę się, no i tyle. Tyle, nie ma to ukrywać. Cieszę się bardzo. Tyle się chciałem pochwalić. Nie wiem na ten moment, co z tym naprawdę będzie się dalej działo. Na razie jest w dobrym miejscu, w ciepłym. Więc to też jest ważne, żeby wiecie, się nie uszkodziło, bardziej nie zawilkło czy coś takiego. A jakie będą dalsze losy? Jest kilka pomysłów, ale wszystko jest do przemyślenia. Także tyle. Tyle. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo drgać ten obraz, ale specjalnie nagrywałem telefonem, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, zbliżenie tego wszystkiego. Jeszcze tak przejadę.
Na koniec Wam powiem, że udało się zapłacić w cenie 3 zł za kilogram. Sama radiostacja waży około 9 kg, także tego. Nie przedłużam, dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!